Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Dzisiaj nietypowo, a mianowicie prezentuję Wam kolejny zestaw z firmy Zvezda. Tym razem jest to działo 88 mm, model 36-37. Tak naprawdę powinno być albo 36, albo 37. Dlaczego? Ponieważ pierwotnie ten flag był produkowany jako model flag 88 mm flag 18, ale znaleziono wiele błędów i zmodyfikowano tego flaga do wersji 36. I gdzie znaleziono również problemy, jak i również wady, które zostały właśnie z modelu 18 poprawione do modelu 88 mm flag 36. Zastosowano w nim lufę tutaj zdzieloną rurą rdzeniową, zmodyfikowali również łoże, a także nowe podwozie, które pozwalało na holowanie tego działa zarówno do przodu, jak i do tyłu. Następnie na uzbrojenie Wehrmachtu, jak i również, znaczy ogólnie rzecz biorąc Wehrmachtu, tak, bo to są siły lądowe, ale ogólnie nawet armia niemiecka. W każdym razie tak, do wojsk lądowych, do piechoty trafiły właśnie wersje 36, 37, do Luftwaffe również trafiły te armaty, na przykład były pierwotnie ustawione w Polsce na lotnisku Okęcie i następnie wprowadzono kolejną modyfikację, flag 37 i ta modyfikacja polegała na tym, że dodano zmodyfikowany system łączności z przyrządem centralnym baterii. Tak prezentuje się Artbox. Jak widzicie, producent, czyli rosyjska firma Zvezda, zaznacza, że to jest model Snapfit, czyli taki model, który można częściowo tylko i wyłącznie złożyć. No, pewne elementy dobrze by było przykleić. Jest to model dla osób od 7 roku życia. I pierwotnie tego typu zestawy od Zvezdy pojawiały się, były dedykowane do gry bitewnej, ale niestety ze względu na śmierć twórcy tej gry Zvezda wydaje tylko i wyłącznie takie zestawy. Kiedyś do tych zestawów były również dodawane karty. Tak prezentuje się z drugiej strony. Tutaj producent nam pokazuje, jakie jeszcze zestawy artyleryjskie wykonał, więc mamy tutaj na przykład Boforsa, mamy również 85, flaka 38, mamy ruskiego tutaj takie działo Boforsa, znaczy bardziej Bofors 37, które licencję Rosjanie kupili, jak i również sowiecką armatę przeciwpancerną 45 mm, taki odpowiednik polskiego Boforsa. Tak prezentuje się pudełko. Teraz widzicie, pudełka zostały zmienione, są zawieszki, które umożliwiają, ułatwiają życie sklepikarzom takim jak ja. I zaglądamy do pudełka. A mianowicie, tu widzimy uszkodzoną instrukcję. Tak prezentuje się sama instrukcja. Tutaj właśnie producent nam już pokazuje, się zawzięła, widzę, kalkomania. I tu właśnie producent nam pokazuje, że wystarczy elementy po prostu na wcisk włożyć, na przykład w figurkach czy też w modelach. Następnie mamy po kolei wszystkie elementy, jak składać. Tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, bo tu mamy podstawę, można powiedzieć, zbliżoną do podstawy fortecznej. Ale tu mamy mobilną oczywiście wersję na stelażu do transportu kołowego. Ale jeżeli delikatnie przerobimy
ten element możemy wykonać również flaka fortecznego, na przykład ze Świnoujścia. Kolejne etapy składania, montowania. Następnie mamy tutaj pokazaną fajnie właśnie możliwość wykonania dwóch wersji, w dwóch wariantów, jak to pisze producent. Czyli mamy możliwość wykorzystania tego flaka do dioramy, jak i również do podstawki dioramy właśnie do gry. Tutaj następny etap składania, sklejania. No to mamy oczywiście możliwość wykonania tego flaka właśnie tutaj, jak montujemy figurki. I tu, co tutaj ciekawego, bo widzę, że są kolejne warianty. Mamy możliwość wykonania, nie za bardzo kojarzę, o co tu chodzi z tym wariantem. Czy tu chodzi po prostu, że możemy figurkę dodać, czy też nie? No tak, chodzi o te warianty tutaj, tak? Że mamy wariant tego typu, jak i również wariant właśnie ten z podstawką, bez podstawki. Ale nie za bardzo rozumiem, o co chodzi z tym ludzikiem, który tutaj mamy. Może ktoś już składał ten model, więc podzieli się z nami spostrzeżeniami. Tutaj zapomniałem dodać, że zestaw zawiera 4 figurki. Mamy właśnie możliwość tutaj podpory, mamy oddzielnie też, nie tylko na podstawce. No i mamy 4 figurki. Dowódcę obserwującego przez lornetkę, 2 żołnierzy, którzy ładują pociski, no i tego, który tu sobie siedzi i celuje. Mamy również zestaw kalkomanii, który przed chwilą zobaczyliście. No i mamy możliwość właśnie naklejenia albo na płycie osłaniającej flaka, albo na lufie ilość zniszczonych i rodzaju pojazdów. Tak prezentuje się kalkomania. No i tu mamy właśnie wyszczególnione, że są to samoloty, pojazdy i nie za bardzo wiem, co tutaj jest spodek latający. Możliwe, że chodzi o fortyfikację. I mamy tutaj właśnie pasy, które są malowane na lufie. A teraz sam zestaw właśnie elementów plastikowych. I tu mamy ramkę A. I zaczniemy chyba od A ramki. Tak prezentuje się ramka A. Tu mamy samo łoże. Powiem Wam, że jak na model od 7 roku życia, niby taki snap fit, to ten model posiada bardzo dużo elementów i naprawdę prezentuje się rewelacyjnie. Tak widoczne jest częściowo łoże, jak i również lufa. Niestety lufa nie posiada otworu wylotowego. Musimy rozwiercić. Więc jeżeli chodzi o detal, to naprawdę jest wysokiej jakości. Zvezda robi naprawdę bardzo porządne modele. Tu mamy płytę osłonową, już uchyloną. Tu mamy luzem podstawę. Część figurki. Tu jest celowniczy. No powiem Wam, że naprawdę apetycznie wygląda ten zestaw, że już chce się usiąść i sklejać. I tak jak przyglądam się na przykład temu mundurowi, to spokojnie można wykonać albo żołnierza Luftwaffe,
ewentualnie piechoty. Bardzo precyzyjnie, bardzo ładne. Oczywiście to jest twardy plastik. No i druga ramka z elementami właśnie tak. Mamy podstawę. Tu mamy zaznaczone miejsca, gdzie montujemy, wstawiamy figurki. Elementy, kolejne elementy działa. Tu mamy ręce jednego z załogi właśnie tego działa, trzymającego pocisk i ma podwinięte rękawy. Tutaj jest właśnie figurka, no to jest figurka, te figurki mają praktycznie, nie mają tych samych puz. Ale w każdym razie figurka prezentuje się tak. Jedna. Nie, te same pozy mają. Druga. Tu mamy dowódcę. I dowódca tu ma puste, ale reszta dowódcy znajduje się tutaj. Po prostu tutaj jest reszta korpusu, jak i również ręce trzymające lornetkę. Kolejne tutaj ręce z pociskiem. No i sama podstawka też bardzo fajnie wygląda. Z drugiej strony tak się prezentuje. Więc tak naprawdę, jeżeli ktoś już będzie chciał wykonać, to na tej powierzchni może spokojnie zrobić bardzo fajną podstawę, taką mini dioramkę, którą wzbogaci jeszcze o roślinność na przykład, no i oczywiście posypkę trawiastą. Nie, fajnie to wygląda. Powiem Wam, że naprawdę bardzo, bardzo tak prezentują się detal na elementach armaty. No z węzła, powiem Wam, rządzi pod tym względem. Jeszcze raz sobie luknijcie na poprzednią ramkę. Twardy plastik, ale plastik się poprawił. Zwróćcie uwagę, tu jest fotelik. Naprawdę, jeżeli chodzi o detal, ładnie to wygląda. Tylko teraz nie za bardzo wiem, nie znam się na flakach, jak wykonać tą wersję 36-37, bo tu powinien być w tym momencie jakaś łączność, tak? O, tu się można przyczepić, jedynie widać łączenie elementów, chyba że one tak mają wyglądać. To jeżeli to mają nie tak wyglądać, no to w tym momencie należy je delikatnie opiłować. Moi mili, to wszystko. Tak prezentuje się zestaw o numerze katalogowym 6158. Ten zestaw został wydany bodajże w 2011 roku, z tego co pamiętam. W tej chwili ma nowe opakowanie, ale naprawdę jeżeli ktoś lubi tego typu, znaczy w ogóle lubi artylerię, no to gorąco polecam. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Zestawy są cały czas dostępne w sklepie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.